Siemano strzelcy, przy okazji nagrywania dla Was innego odcinka chciałbym dzisiaj przedstawić Wam tego oto Steyera i sprawdzić jego lufę. Chodzi o to, że często pytacie mnie w komentarzach, czy trzeba czyścić lufę, jeśli tak, to jak często, czy jest to konieczność, czy tylko opcja. Według tego, co mówią strzelcy, lufę definitywnie trzeba czyścić. Co ile? Jeśli są to waltery, to strzelcy mówią, że wystarczy, jeśli to będzie co paczkę śrutu. Jeśli są to lufy steyerowskie, no to co nawet 150 strzałów trzeba taką lufę przeczyścić. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jaka będzie różnica. Najpierw strzelimy sobie z tego Steyera, który miał bardzo długo nieczyszczoną lufę. Następnie ją wyczyścimy i na koniec pokażę Wam, czy będzie różnica widoczna, czy coś się zmieni. Dzisiaj poprosiłem kolegę Kacpra, kolegę po lufie, którego znacie pewnie, jeśli śledzicie tematy strzeleckie na YouTubie. Dzisiaj on przestrzeli ten karabinek, jako specjalista można powiedzieć od bench restu. Także zaczynamy, pierwsza seria, lecimy. Pierwsza seria, matryca numer 13, bez czyszczenia lufy. No i jedziemy. Dobra, pierwszy strzał 10. Od razu będę mówił wyniki, jedziemy dwa rządki. 10. 9. 10. 10. Xa nie było. Na razie jeszcze nie. 9. Myszkuję sobie trochę. No na pewno przez ostatni rok nie była czyszczona. To ile strzałów? Ileś tam? 10. 1500. Okej. To już dużo. To już dużo. Chociaż Waltera LGM2, którego nie czyścił, nie wiem, on mówił, że ponad 5000. 10. I był dalej celny. Ale nie, to wszystko zależy od lufy. Natomiast z tymi, z którymi ja się spotkałem, to po czyszczeniu jest zawsze ogromna różnica na plus. W końcu X i X. Dobra, mamy dwa rządki. Mamy dwa rządki. Ok. Czyli teraz strzelimy drugą matrycą 15 i zobaczymy, jaki będzie wynik. Matryca 15 przed czyszczeniem. Idę z... No to matryca 15 i lecimy dwa rządki. 10. Nie, bo on tak dobrze lata. O, teraz odskok duży. Okej, czyli co? Czyli mamy. Strzelimy jeszcze 57? Możemy. Bo mam, to jest, ona jest najlepsza, jej nie produkują, ale tak z ciekawości. Dobra, pewnie. Strzelmy 57. No to co? Palimy? To teraz mamy 57 short. Tak, 57 short. Nie do zdobycia. Na razie nie. Od roku już jej nie klepią. X. I zobaczymy, kiedy zaczną, bo kiedyś ta matryca musi wrócić, no ale nie wiadomo kiedy. X. X. Pięknie. X. A wcześniej 5 pod rząd, teraz 4 to 9 pod rząd. Czy będę chciał tą lufę kupić? No, 10. W końcu. W końcu. X. X. Treningowo, prawda? Tak. X.
X. Chociaż ten taki na pograniczu 10, ale sędziowie jak oceniają na zawody. Ja jestem bardzo surowy dla siebie, a sędziowie wiem, że na zawodach oceniają tam bardzo liberalnie. 10. 10. Dobra. 237 metrów na sekundę przy szorcie. Czyli mniej. No, mniej. Okej. Pytanie, dobra. czy to wtedy podnosić do tych 240, czy nie ma... Chyba nie ma sensu. Kiedy wyczyścimy, myślę, że będzie pokazywał więcej. Kiedy wyczyścimy i na oliwim. Dobra, ja się biorę teraz za czyszczenie, tak? Dokładnie. Ale fajna lufa, super lufa. Okej, no wiesz, może nie najlepsza z najlepszych, nie? Ale Wiadomo. taka lufa, że można nią wygrywać spokojnie. No do HFT aż za dobra, ale do Benchressu naprawdę fajna lufa. Dobra, no to teraz tak. Normalnie by wystarczyło tylko i wyłącznie przeciągnąć sznureczkiem. Jeśli ona by była wcześniej czyszczona porządnie, to bez żadnych detergentów przeciągnąć 2 razy sznureczkiem na sucho i ona już jest wyczyszczona. Natomiast jeśli nie była długo czyszczona, no to wtedy niestety trzeba zrobić wszystko od podstaw, czyli No właśnie, to sobie kupiłem, tak jak Ci mówiłem wcześniej poza kamerą, tak jest. ale jeszcze nie użyłem. Tak jest. Czy to jest walterowski zestaw? Walterowski, mam też Anschutza. One się niestety mi często rozrywają, bo jak się czyści często, to się niszczą szybko. Czyli starczają gdzieś na jakieś 50 wyczyszczeń, nie? Dobra, i zobaczmy po prostu zwykłym sznureczkiem, co tu w ogóle w tej lufie jest. Bo jak mówisz, że 1000 strzałów ona... Czyli tak, przeciągnąłem sznurek, dałem To pętelkę biały. normalnie zrobiłeś. Pętelka, tak, zrobiłem pętelkę i spróbujemy go przeciągnąć. I jest. O, i wyszła No jest. smoła, nie? Tak. No to teraz trzeba psiknąć to do lufy i ma wyjść z tej strony. Jest. O, dobra. A to na Twoim poprzednim filmie tylko było tak chyba psiknięte z jednej i z drugiej strony, nie Tak. wychodziło. Ale teraz zrobiłem taki patent, właściwie kolega mi zrobił taki patent, że mogę docisnąć, cikać i czekać. Okej. A wcześniej niestety się wylewał. No. Dobra, no i teraz musi chwilę to przeżreć. A ja już sobie przygotuję przeżaru. To wszystko, tam bruzdy i tak dalej. Czyli tak 3 minuty mniej więcej. Tak. I teraz, żeby był ciasny, czyli do zwykłego sznureczka bierzemy jeszcze 3 pojedyncze. I teraz go trzeba ciasno przeciągnąć, mocno, żeby to wszystko Dobra. No to teraz jak jest ten... O, nawet opiłki są w ołowiu. No, tego chyba na kamerze nie będzie. Ale są i faktycznie nie była długo czyszczona. Damy 4. Raz, 2, nawet 5. 5 to już jest ostatecznie, to już więcej się nie da przeciągnąć, bo to można sobie rękę pokiereszować. Ale spróbujemy. Oj, ja cię. Poszło. Poszło. O, są opiłki. Tu. Dobra, jedziemy dalej. Lufa czysta, więc dajemy olej. Czyli ile razy ją przyciągnąłeś? Z 5? 5 było gdzieś. Zresztą widać. Tyle że widziałem, że nie wychodzą ta mączka ołowiana, a potem jeszcze ze 4 razy, żeby już tak do czysta, już brud nawet nie wychodzi. Delikatnie, ale bardzo delikatnie. Widzę tu 8 razy. 8 razy. No. Czyli pewnie 5 5 z była ołowiem brudna, tak. i 3 bez. No, a teraz olejek. Czyli dosłownie tam po kropelce. Dobra. I on już gładko przychodzi. O, dałem dużo tych.
Olejek, mimo że to tylko olejek, to powoduje, że też ten brud przeciągniemy teraz. Czyli jeszcze tak z 3 razy już teraz na sucho, no nie? Tak, tamten olejek cały czas jest, ale spróbujemy tak właśnie przeciągnąć. Bez niego już. Żeby go wybrać. Wyczyszczona. Czyli teraz matryca 15 shorta, lufa wyczyszczona, kilka strzałów oddanych, lufa szybko w zasadzie doszła do skupienia. Tak jest. I ładujemy. Ja sobie tylko popatrzę, co Prędkości mam... 238 do 241 było. Dobra. Dziesięć. 241. X. 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 15. A ona tam takie odskoki robiła. To momentalnie po wyczyszczeniu. Fajna lufa. 10. Wiesz, tu robi odskoki 3 mm, nie? A tam robiła odskok 8-9 mm. To taki X10. Dziesiątka. Wszystkie te przesunięcia takie 2 mm to robi w prawo do góry. Jeszcze powinienem ją przeklikać, bo ona cały czas się układa jeszcze. Ona nie jest tak do końca... No, teraz X. Zrobiłem przesunięcie i X. Cały czas jeszcze zmienia ten punkt trafienia, bo bardzo szybko zaczęliśmy strzelać. No tak. Ale widać, że jest po prostu no niebo a ziemia. X. 237 do 241. Ok, 4 metry, ale to na 25 metrach to nie ma znaczenia, ale wali laser. Najgorszą matrycą, nie? No tak, tak. Także no różnica będzie ogromna. To teraz idziemy sprawdzić, no 57 to był laser, więc teraz Nie ma sensu. pewnie, A to znaczy strzelimy nią. strzelimy? Strzelimy. X. 10. 10. Wow. 9. Nie, on się cały czas układa, wiesz? Cały czas jeszcze. Bo teraz w to samo miejsce trafił znowu w lewo. A widzę też jedną rzecz, bo ten śrub jest już dość stary i on jest suchy. 2 odskoki na 9, czyli tak jakby w przypadku dobrej matrycy się pogorszyło. Ale zobaczymy zaraz 13. No, przesuwa się punkt trafienia w lewo. Teraz po czyszczeniu ta 57 jest gorsza. Ciekawe. Jedyne jeszcze co może być, to układa się i się przesuwa ten punkt. Walimy 13 po wyczyszczeniu lufy. Dużo X-ów, jeden odskok, który i tak będzie 10, jak się przyłoży kalibromierz. I ostatni strzał. 10. Czas na podsumowanie. Czy warto czyścić regularnie lufę? Na pewno tak. Jak często? To zależy od Was i od tego, jak dużo strzelacie. Generalnie jak zauważycie odskoki na tarczy i pogorszenie skupienia, to znak, że można by się już pokusić o czyszczenie lufy. Wrzucam Wam przebitkę tarcz przed i po. Pierwsze 2 kolumny od lewej na każdej tarczy to strzały przed czyszczeniem, a kolejne 2 kolumny to wyniki po czyszczeniu lufy. Pamiętajcie, że niektóre lufy wymagają oddania kilkudziesięciu strzałów po czyszczeniu, aby śrut się w nich na nowo ułożył. Być może właśnie to miało miejsce dzisiaj na matrycy 57. Dajcie znać w komentarzu, czy w ogóle czyścicie lufy, a jeśli tak, to jak często.
Jeśli Wam się podobało, zostawcie subskrypcję, lajka pod filmem i do zobaczenia w kolejnym odcinku na kanale HFT1. Cześć!